Witajcie moi drodzy, przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii talie kart Tarota i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, zaprezentować talię, którą tutaj mam. Jest to talia Ciro Marchettiego Tarot Deluxe. Mam nadzieję, że to widzicie tutaj. I ona przychodzi, moi drodzy, w takim pudełku. W pudełku macie piękny woreczek, jeśli chodzi o zapakowanie. No i w tym woreczku, moi drodzy, jest talia kart Tarota Grand Deluxe. I mamy tutaj dwie dodatkowe karty. Pusta karta, tak zwana z tą lupą, ale mamy także tutaj, ja mam wrażenie, ręcznie podpisaną przez Ciro Marchettiego. Jak wiecie, te osoby, które mnie oglądają, które mnie znają, jeżeli chodzi o kwestię tarota, to ja jestem jakby zachłyśnięta Ciro Marchettim, uwielbiam go, no ale moi drodzy, podpada mi. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest kolejna talia, którą mam. Poprzednia talia to jest Tarot Decorative, ale także Tarot of Dreams, ta nowa wersja. Jakość tego papieru, tych kart, no nie jest zadowalająca. Te karty w moim osobistym przekonaniu nie nadają się do tego, aby służyły długi okres czasu do wróżenia. Z racji tego, iż ja te karty traktuję raczej jako kolekcjonerskie, no to też je posiadam w swojej kolekcji. Natomiast jeśli ktoś chciałby nimi wróżyć, to jest to zbyt droga, mam wrażenie, impreza, bo taka talia nie jest tanią rzeczą. Ona u niego kosztuje w granicach 300 zł, zatem no, to nie jest mały wydatek i jeżeli ta talia ma mi nie posłużyć przynajmniej 2 lata, no to kurczę, no cena nie jest adekwatna do jakości. Ja wiem, uwielbiam Ciro, ja uwielbiam jego energetykę, sposób wyrazu, ale w tej talii to poleciał po całości. Długo czekałam na nagranie tego filmiku, chciałam się do tego przekonać. Nie jestem zwolenniczką aż tak realistycznego wizerunku twarzy. Na przykład w karcie Maga, ja Wam pokażę te karty jeszcze z bliska, bo zmienię tutaj kadr, tak żebyście widzieli wszystko pięknie, ładnie z bliska. Ta talia i Mag mi przypomina aktora, nie potrafię znaleźć jego nazwiska, ale wydaje mi się, że on tak jakby w Cold Case grał, tak? W każdym razie także pudełko, jakość średnia, woreczek rewelacja, karty jeżeli chodzi o jakość. Zatem tak podpowiem. Wiem, wielu z Was może być zaskoczonych tą recenzją, że w tak być może mało przychylny sposób, no ale bądźmy realistami. Piękna talia, kolekcjonerska, do wróżenia. No może być różnie. Podobają mi się niektóre wizerunki, a niektóre zupełnie są, mam wrażenie, poleciane po całości. A dlaczego? Za chwilkę zmiana kadru i zobaczycie, co ja o tym myślę. Witajcie, jestem z powrotem. Zmiana kadru, tak żebyście widzieli tutaj karty. Mam nadzieję, że one będą dosyć wyraźnie tutaj widoczne. Może jeszcze troszkę przybliżę kadr. I teraz tak, jest tu karta magika, tak? Karta maga. I tak jak mówiłam, on mi bardzo przypomina jakiegoś aktora. Gdy tylko znajdę tutaj to podobieństwo i o którego aktora mi chodzi, gdzie ja widzę to podobieństwo, to Wam to rzecz jasna pokażę. Tylko chciałabym, żeby tutaj to też było widoczne.
No i mamy też maga, tutaj głupca, tak? W zasadzie od głupca powinnam zacząć. No i ten głupiec, moi drodzy, tutaj, no on mi się w tej talii zupełnie nie podoba. To jest tak jakby, ja wiem, że głupiec podąża drogą, tak? Głupiec uczy się tego, stąd jest głupiec, tak? On rozpoczyna swoją wędrówkę poprzez właśnie 22 arkany. No ale jakby on jest tu pokazany tak jakby z pozycji obserwatora, a nie aktywnego działacza, jak dla mnie. Można mieć tu mylne wrażenie, że głupiec obserwuje, a nie uczy się, tak? Ja tak to widzę. Ciekawe, jak wy do tego patrzycie. No i tutaj jest kapłanka. No tutaj tak naprawdę nie będę się czepiała tej karty. No i tutaj mamy kartę cesarzowej. Tutaj też nie widzę powodu do tego, aby gdzieś tam doszukiwać się czegoś, czego ja tak naprawdę nie znam w układach kart. Jest tu karta cesarza. I ten wizerunek cesarza zupełnie inaczej mi się rysuje niż z tym cesarzem, którego ja jakby interpretuję. Ja rozumiem, nowa talia, być może nowe spojrzenie, trzeba się na nowo uczyć. I tak to pozostawię. Karta kapłana. I tutaj jest kapłan i co jest w tej karcie? Kapłan jako osoba niedostępna, owszem, ale tutaj dla nas może to oznaczać osobę o innej narodowości, na przykład, tak? No bo on się tak rysuje, bo jest innym już kolorem skóry, zatem ta talia może w tym kierunku się sprawdzać. Jak myślicie? No i tutaj karta kochanków. I ta karta kochanków kłóci mi się z kartą kochanków w talii Tarota Snów. Dlaczego? Ano dlatego, że w tej talii to są osoby, które się kochają, patrzą sobie głęboko w oczy. Nie ma tu zdrady, tak? Zatem tu jest właśnie ta różnica. I tutaj jest ten rydwan, który jest zdradliwy dla wielu wróżbitów i rydwana powinniście sobie patrzeć, jak on się Wam pokazuje. Dlaczego? Bo rydwan to jest pośpiech, rydwan to jest pędzenie do przodu, ale tu są dwa zupełnie różne konie, każdy chce ściągnąć w swoją stronę. Zatem też popatrzcie na tą historię tejże karty. I teraz tak, dalej mamy siłę tutaj. Tutaj ta siła troszeczkę mi zaburza obraz tej siły, wizerunku tej kobiety niż tą, którą ja znam, ale ona nie odchodzi tak aż bardzo od tego, co możemy zauważyć. Również nie używa ona siły, tylko raczej mądrości i ona tak jakby przenikała do jego umysłu sposobem, dobrocią, nie siłą. No i tutaj mamy pustelnika, moi drodzy, i ten pustelnik, no właśnie, ma tą latarnię jako symbol poszukiwania siebie, tego, że jakby chce być samotni, ale jego wizerunek patrzy wstecz. No właśnie, patrzy wstecz pustelnik, a pustelnik to jest dla mnie symbol karty w czasie przewlekły, jak najbardziej. Osoba, która potrzebuje dystansu, ale nie ogląda się za siebie, tak? Bo ona musi podążać do przodu poprzez własne przemyślenia. Tu komentarz pozostawiam w Waszej ocenie. No i tu jest karta koło fortuny. No i to koło fortuny też mi się nie podoba, no tak Wam powiem. Tu są inicjały Ciro Marchettiego, uważam, że zupełnie niepotrzebne. Można było to ukryć gdzieś w bardziej tak jakby dyskretnym miejscu. I tutaj mam wrażenie, że jest troszeczkę do Tota przywiązane koło fortuny, ale oczywiście zostawiam Wam też tą tutaj
ocenę. Karta sprawiedliwości. Tak wygląda. Karta wisielca. No i właśnie, ten wisielec też mi się tutaj nie podoba z jednej strony, bo on jest taki chochlik, taki osobnik, który gdzieś tam nie patrzy na pewne rzeczy, mam wrażenie, z innej perspektywy, tylko bawi się tą perspektywą w ten sposób. No i karta śmierci. No tutaj nie będę się też tego czepiała. No i karta równowagi. Karta diabła, jakże obrazowo pokazana. Karta wieży. Karta gwiazdy. Księżyc. Słońce. Odrodzenie, czy też zmartwychwstanie. No i karta świata. Tutaj. Tak wyglądają, moi drodzy, arkana wielkie. To przejdźmy do karty energetycznych, bardzo do buław. As buław. Tak ono wygląda. Dwójka buław. No tutaj nie mam co się czepiać, jedynie kolorystyka mnie troszkę drażni. Drażni to może za dużo powiedziane, ale no nie do tego jestem przyzwyczajona, może w ten sposób. Być może jeżeli chodzi o te pory roku, będzie różnie interpretowane przez każdego tarocistę. Trójka buław, podoba mi się. Czwórka buław. Piątka buław. Szóstka buław. Siódemka buław. Ósemka buław. Dziewiątka. Dziesiątka buław. Paź buław. Rycerz. Królowa i król buław. Tak się reprezentuje tutaj dwór ognia, tak? I buławy. Dobrze, idziemy dalej. No to kielichy, puchary, trygon wody, tak? As kielichów. Dwójka kielichów. Randka. Trójka kielichów. Czwórka. Piątka. Szóstka. Siódemka kielichów. 8 kielichów, jakże mocno zobrazowane to, że porzucam wszystko, odwróciłem się napięcie i idę w inną stronę. Dziewiątka kielichów i dziesiątka kielichów. Paź kielichów. Rycerz kielichów, królowa i król. I tutaj też mam wrażenie, że tą postać już gdzieś widziałam. Zatem tak to wygląda, moi drodzy.
No to idziemy do mieczy. Mam tak po kolei, to tak właśnie idę. As mieczy. No i as mieczy czasem jest pokazywany w dół, a czasami w górę. Zwróćcie też proszę na to uwagę. I teraz tak, jest tu dwójka mieczy. Tutaj ta trójka mieczy mi się nie podoba. W ogóle kłóci mi się z tym wizerunkiem, który mam. To są opadnięte ręce, brak sił, bezsilność, a gdzie rozczarowanie? No chyba, że ja tego nie widzę, a jak wy to widzicie? Czwórka mieczy, dobrze zobrazowane, jak najbardziej. Piątka mieczy. Ja muszę się jej tutaj bardziej przyjrzeć i też nie widzę tego, co jest w piątce mieczy, czyli półrysowe zwycięstwo, szelmowski uśmiech, ciosy poniżej pasa. No, nie do końca jest to tak. No i szóstka mieczy. Siódemka mieczek najbardziej zobrazowana. Ósemka związane ręce mieczy. Dziewiątka mieczy jak najbardziej i dziesiątka mieczy, to znaczenie i ten wizerunek już jest pewnie Wam znany, jeżeli ktoś interesował się talią jakąkolwiek Ciro Marchettiego. Paź mieczy. No i tutaj mam problem. Powiem Wam tak, tu są dwie postacie i który to jest król, a który to jest rycerz. No właśnie, widzicie? Nie zgadza mi się tutaj to, a Wam? I królowa mieczy. Tak wygląda. Ten paw bardzo obrazuje też charakter królowej mieczy. No to ostatni trygon ziemi, monety. Zobaczmy, jak to się obrazuje. As monet, dwójka monet, trójka monet, czwórka monet. Zobaczcie, moi drodzy, jak tu jest idealnie pokazane zaciskanie pasa. Tak? Tylko musicie to zobaczyć, tak? Bo nie spojrzałam. O, właśnie. Zaciskanie pasa. Piątka monet, mnie się wydaje, że jest pomylona z szóstką. Dlaczego? Bo szóstka monet mówi o pomocy, o niesieniu. Tutaj niby ta ręka wyciąga po tego denara, czyli to zubożenie, ale ewidentnie nie idzie. Gdybym nie znała znaczeń talii kart Tarota i miałabym popatrzeć na tą talię sama z siebie, to uważam, że tutaj jest wyciąganie ręki po pomoc, ale w szóstce monet tak mamy. Nie w piątce. W piątce mówimy o zubożeniu, o stratach, o zgubach. Tutaj tego nie widzę. No po prostu jestem rozczarowana. Jest piękna, jeżeli chodzi o kolorystykę. Jeżeli chodzi o kwestię pracy z tarotem, no to jestem rozczarowana. No i tutaj jest szóstka monet, moi drodzy. Szóstka monet jest tu wyważanie i oszczędzanie. Tak widzę, czy tu mam dołożyć, czy tu oglądanie, mam wrażenie każdego pieniądza, każdego każdą monetę z dwóch stron. Tak to widzę ja. Może się mylę, jak Wy do tego podchodzicie. Siódemka monet jak najbardziej zbieranie plonów, cierpliwość. Ósemka szkolenia, uczenie się jak najbardziej. A dziewiątka monet, no to no nie do końca jest to w moim osobistym przekonaniu dobrze pokazane. Ten wysyp dobrobytu, tutaj blichtr mi się pokazuje, to jest wręcz przesyp tego dobrobytu. Z Moskwą mi się tutaj to kojarzy. No ale
No i 10 monet. Jak tą kartę zobaczyłam, to po prostu pękło we mnie wszystko. Dlaczego? 10 monet mówi o wielopokoleniowości, o spadkach, o tym, że pozostawiamy coś po sobie. A co tu widzimy? Tu widzimy, tak jakbyśmy wszystko gromadzili w skarbonce i wyrzucamy wszystko do skarbonki tylko dla siebie, bo on trzyma tą skarbonkę dla siebie. 10 monet w moim osobistym przekonaniu tak nie wygląda i nie ma takiego przekazu. Ja rozumiem, że pewne znaczenia mogą się różnić w niektórych kartach, jak na przykład w karcie kochanków, czy w karcie kochanków, czy też w karcie tutaj inaczej wyglądają starzy i młodzi, no ale tutaj mam wrażenie, że to jest tak jakby Chiro chciał stworzyć swoją indywidualną, wyjątkową, w znaczenia talię kart Tarota. No ja osobiście się z tym nie godzę. Chciałam sobie kupić tą jego najnowszą talię, ale gdy popatrzyłam na to, jak to wygląda, bardzo mocno się zastanawiam. Jeśli kupię to dużo później, kiedy ona będzie dostępna w mniejszej jakby nakładzie finansów, bo 300 zł czy 350 wydać na talię, to dla mnie jest dużo, no umówmy się, dla mnie to jest dużo. Jeszcze jakość papieru jest, pozostawiająca wiele do życzenia. Giermek tutaj monet, rycerz, królowa i król. Tak się prezentuje, moi drodzy, cała talia. I tutaj też jest, o właśnie, brzegi wyglądają, moi drodzy, w ten oto sposób. Tak się prezentują brzegi kart. Postaram się tutaj to sfokusować, tylko aparat nie chce tego sfokusować, nie wiem dlaczego. Może damy niżej. O! Tak wyglądają brzegi kart, moi drodzy. One są takie, niby są grubsze, ale powiem Wam, że ta talia Tarota snów o wiele lepsze wykonanie miała. Ta talia mi się zupełnie jakby nie podoba, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Tutaj Wam pokażę tą talię, zaraz się aparat wyłączy, z tym podpisem, tą kartę. I tu jest ta pusta karta, ta z lupą. No i tu jest to pudełko pokazane tutaj, w tym miejscu. No też pozostawia wiele do życzenia. Zatem, moi drodzy, ja będę się z Wami żegnała. Dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo proszę o Wasze komentarze, jak Wy widzicie znaczenia tych kart i co sądzicie o tej talii, ale odnosząc się do tego, czy się zgadzacie z moim zdaniem, czy też nie. No to do usłyszenia. Pa, pa!